Raz. Nie! Do szpitalnego oddziału ratunkowego pogotowie przywiozło kompletnie pijaną dziewczynę. Chwilę później w szpitalu zjawia się jej koleżanka, która też jest pijana i bardzo agresywna. Jezu, a pani nigdy nie była młoda? No, taka młoda nigdy. Te dziewczyny kompletnie nie rozumieją, co sobie robią. One nawet nie są świadome, że w ogóle wpadły w ciąg alkoholowy. Jakby mógłby pan dać coś przeciwbólowego. Ja muszę wracać na trening, w środę mam bardzo ważny mecz. Pacjentem doktora Eryka jest młody piłkarz, kontuzjowany podczas treningu. Najwyżej nie zagrasz, no. Tak, jasne. Dla ciebie to jest zajebista sytuacja. Co ty gadasz? Nie wiesz, że jak ja wypadę, to ty skakujesz na moje miejsce i wreszcie zagrasz? Ja tak znowu ten sam atak. Proszę opuścić salę, powiedział się tu. Pijana dziewczyna dostaje nagłego ataku drgawek. Czy lekarzom uda się ją uratować? Jeśli masz jakiś kontakt z jej rodziną, to proszę, żebyś ich zawiadomiła. Sobota, godzina 8 rano. Pogotowie zostało wezwane do pobliskiego klubu studenckiego, gdzie kompletnie pijana dziewczyna dostała ataku drgawek. Po pomoc zadzwoniła jej przyjaciółka. Studentki do wczesnych godzin porannych oblewały sesję egzaminacyjną. Puśćcie mnie! W karetce ratownicy próbowali nawiązać kontakt z dziewczyną, jednak pacjentka majaczy i jest agresywna. Co się dzieje? Dziewczyna 25 lat jest pod wpływem alkoholu. Zabraliśmy ją z dyskoteki, dostała drgawek. No jak przyjechaliśmy, to już tylko leżała na sofie i majaczyła. Majaczy przez cały czas. Tachykardia 150, ciśnienie w normie, wątroba śledziona niepowiększone. Daliśmy jej glukozę. Musiała chyba może alkoholu wypić. No dobrze, na salę segregacji z nią. Nie. Pani Iwono, pobieramy krew do podstawowych badań, do tego poziom alkoholu, jeszcze raz kroplówka z glukozą, witaminą C, elektrolitami. Niech nam wytrzeźwieje. W weekend na oddziale ratunkowym lekarze zajmują się zawsze wieloma pijanymi pacjentami. Coraz częściej są to agresywne kobiety. Również z tą pacjentką ratownicy nie mogą sobie poradzić, dlatego trzeba jej będzie podać środki uspokajające. Inaczej dziewczyny nie uda się nawet zbadać. Daria Klimkiewicz. Dobrze. Daria, słyszysz mnie? Nie. Daria, proszę o pomoc. Proszę cię, nie. Proszę ją przytrzymać, dobrze? Dziewczyna jest senna i majaczy, ale to jest spowodowane prawdopodobnie tym, że jest po prostu pijana. Po podaniu kroplówki z glukozą powinna zacząć stopniowo trzeźwieć. A drgawki, których dostała na dyskotece, też mogą być wynikiem przedawkowania alkoholu. Ale jednak, żeby to stwierdzić, to muszę poczekać na badania krwi. W rejestracji na przyjęcie czeka 20-letni piłkarz przywieziony przez swoich kolegów z treningu. Spoko, daję radę. Wracajcie na trening, nie będziecie mnie przecież niańczyć tutaj. No ja, co ty, no spoko, poczekamy. No nie ma sensu wracać na trening. Zresztą ja też zaraz spadam. Ale stary, musicie... Czekam na jakiś zastrzyk Ale przeciwbólowy. jaki zastrzyk? Musicie lekarza Przejdzie zobaczyć. mi. Jak ci przejdzie? Trener kazał nam cię pilnować, że stary, nigdzie nie jedziemy. Chłopaka boli łydka, ale mimo kontuzji najchętniej wróciłby z kolegami na trening. Słabo to wygląda, słabo. Ale ile to jeszcze potrwa? No musi pan cierpliwie czekać. Lekarze są zawalani. Tymczasem do szpitala przyjeżdża koleżanka pijanej studentki, która wezwała pogotowie. Dziewczyna również jest pod wpływem alkoholu. Już w klubie studenckim zrobiła awanturę, że karetka nie chciała jej zabrać z koleżanką do szpitala. Nie widzę, ale spokojnie, nic jej na pewno nie jest. Czekaj, zaraz kogoś zapytam. O. Poczekaj.
Dzień dobry. Ja się chcę natychmiast widzieć z moją koleżanką Darią Klimkiewicz. Przepraszam bardzo, jest kolejka tutaj. Ale ja się Przepraszam chcę bardzo. tylko zapytać spokojnie. Daria Klimkiewicz, mogę się z nią widzieć? Proszę trochę ciszej. W tej chwili koleżankę bada lekarz. Proszę usiąść i czekać. To jest po prostu jakiś skandal. Koleżankę bada lekarz. Oddzwonię, no na razie. No tak to jest, no. Imprezy, narkotyki. Wolne tu jest? Nie. No i świetnie. A może ty byś mi pomógł, co? Moją koleżankę tu przywieźli i nikt nie chce mnie do niej wpuścić. A ty wyglądasz na takiego dzielnego faceta. W sumie to pozory, nie? Bo taki troszkę nieśmiały jestem, nie? No skoro tak, to sama ją znajdę. Daria! Daria! Ale co to za krzyki, proszę pani? Proszę się uspokoić, Super, że dobrze? panią widzę. Szukam mojej kumpeli, Daria Klimkiewicz. Pogoda pani, mnie tu proszę przywiozło. Mogłaby mnie pani do niej zaprowadzić? Proszę pani, to jest szpital. Proszę No ja o wiem, spokój. no Daria Tutaj tutaj są inni przyszła. pacjenci, tak? Ale- Proszę za mną. Ale Daria, mogłaby mnie pani do niej zaprowadzić? Proszę tutaj poczekać, usiąść sobie na spokojnie, dobrze? Spoko. Trochę kultury. Rany, co to w ogóle za szpital? Jak tu się ludzi traktuje? Gdyby to ode mnie zależało, wszystkich bym tu zwolniła. Wszystkich. Ty, a w sumie to mogłeś jej pomóc, no. Tobie. Mogłeś. Stary, dziewczyna potrzebuje pomocy. Wydaje się, że pijana dziewczyna przestała się przejmować swoją koleżanką, a bardziej interesuje ją jeden z piłkarzy. Chłopak jest zawstydzony jej zachowaniem. Teraz przyjdzie lekarz, będzie cię, wiesz, badać, ty? No, Łukasz Kieroński. O, widzisz? Mówiłem, Proszę, zapraszam. Dasz radę? no damy radę. A może ja pomogę? Nie, damy sobie radę. Proszę, zapraszam. Pan niestety musi tutaj zostać. Hej, słuchaj. Sorry za moje wcześniejsze zachowanie. Jestem wczorajsza. Nie chciałam, żeby to tak jakoś chamsko zabrzmiało. Chciałam po prostu, żebyś mi pomógł. Wiesz, moja koleżanka jest w szpitalu. Damy radę. Tak? Luzuj się, nie? Tak? Nic między nami już... Okej. Spoko, tak? Jest okej. Dobra, super. Fajna ta laska nawet. Troszkę wstawiona, no, widać konkretna impreza była, ale trochę nas wyluzowała. No bo z Łukaszem to poważna sprawa. Za chwilę ważny mecz, a on nie może zagrać, bo ma coś z nogą. Chłopaki z drużyny bardzo martwią się stanem zdrowia swojego kolegi. Wkrótce grają ważny mecz, a 20-latek jest jednym z najlepszych piłkarzy w ich zespole. Pacjent także oczekuje, że lekarz pozwoli mu wrócić na trening. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz, tak? Tak, Słyszałem, że cię noga boli. łydka. Złapała mnie na treningu dzisiaj rano. Lewa, prawa? Lewa. Panie doktorze, jakby mógł mi pan dać coś przeciwbólowego. Ja muszę wracać na trening, w środę mam bardzo ważny mecz. Ja rozumiem. Ja już widzę, że ty masz tą nogę o wiele bledszą od drugiej i chłodniejszą. To może być niewydolność krążenia albo nawet zatorowość. EKG? Ciśnienie. Tak. Coś się stało? Skąd ten ból? Coś, nie wiem, uderzyłeś się, ktoś cię kopnął? Nie, wszystko było normalnie, jak zawsze. Ściągnij sobie bluzę, proszę. A bolało cię już wcześniej? Miałeś takie bóle? Nie. Nie. I połóż się. Połóż się. Pomimo tego, że chłopak jest ogólnie w dobrym stanie i nie przypomina sobie żadnego urazu ani kontuzji tej nogi, to ból jest jednak tak silny, że podejrzewam zerwanie ścięgna Achillesa albo złamanie. Okazuje się, że stan kontuzjowanego piłkarza może być znacznie poważniejszy niż się wydawało, a nieświadomi tego koledzy bawią się w najlepsze i popisują przed pijaną studentką. Słuchajcie, co wy robicie? No co wy robicie? Chyba zapominacie, gdzie jesteście. Przepraszamy, dobra? Musimy formę trzymać. Rozumiem, że to ty jesteś koleżanką Darii Klimkiewicz, tak? No nareszcie. Wie pani, ile ja tu czekam, a nikt mnie nie chce do Darii wpuścić. Jakby pani widziała, jak ona upadła na tą podłogę. Mogę pogadać? Wiesz co, na razie to ze mną porozmawiasz. Powiedz mi, jak dokładnie było. Ona upadła na podłogę, miała drgawki, tak? Tak, ale to strasznie śmiesznie wyglądało. I zaraz jej przeszło. Wiesz co, chodź ze mną, porozmawiamy na osobności. Powodzenia, nie? Przyda się. No co pani chce?
Posłuchaj, powiedz mi dokładnie, jak to z nią było. Ona rzeczywiście dużo tego alkoholu na imprezie wypiła? Chyba mało, no. Ale Dobrze, a jest możliwe, że jak upadła na tę podłogę, to uderzyła się w głowę? Pamiętasz coś? nie wiem, wie pani, ile tam było ludzi. Ja ją już zobaczyłam, jak leżała na podłodze. Umknęło mi to. Mogę z nią pogadać? Później, nie teraz. No ale pani doktor, no... Daria! Co powiedziałam? Nie teraz, tak? Poczekaj. No niestety, koleżanka też nie jest trzeźwa, czego zresztą mogłam się spodziewać, skoro była z moją pacjentką na tej samej imprezie. Na pewno łatwo nie będzie, no ale muszę konsekwentnie wypytywać ją o szczegóły, bo tak naprawdę to tylko ona jest jedynym źródłem informacji o pacjentce i o tym, co się właściwie wówczas wydarzyło. Pani doktor! Hej, uspokój się, spokojnie. Co się dzieje? Nie wiem, dostała jakiegoś ataku. Daria, spokojnie, Daria. Relanim na uspokojenie, dobrze? Proszę o pomoc. Trzeba ją przytrzymać. Daria, spokojnie, Daria. Daria, spokojnie, jesteś w szpitalu, tak? Atak dziewczyny niepokoi doktor Annę. Przede wszystkim dlatego, że według jej koleżanki dziewczyna nie wypiła dużo alkoholu. Ona może mieć uraz czaszkowo-mózgowy. Robimy tomografię głowy i kręgosłupa szyjnego, dobrze? Zabieramy ją na badanie. Na początku myślałam, że majaczenia i drgawki są spowodowane po prostu przedawkowaniem alkoholu. Ale dostałam wyniki badań krwi i okazało się, że ona faktycznie dużo nie wypiła. Uderzyła się jednak w głowę, mogło więc dojść do uszkodzenia mózgu i to może być prawdziwa przyczyna jej stanu. Pijana dziewczyna nadal nie rozumie, w jak poważnym stanie jest jej koleżanka. Jezu, a pani nigdy nie była młoda? No, taka młoda nigdy. Te dziewczyny kompletnie nie rozumieją, co sobie robią. One nawet nie są świadome, że w ogóle wpadły w ciąg alkoholowy. 20-letni piłkarz przechodzi badanie, które zdecyduje, czy jeszcze kiedykolwiek będzie mógł grać w piłkę nożną. Najwyżej nie zagrasz, no. Tak, jasne. Dla ciebie to jest zajebista sytuacja. Co ty gadasz? Nie wiesz, że jak ja wypadę, to ty skakujesz na moje miejsce i wreszcie zagrasz? No ale czy ja zagram w tym meczu w środę? Ale powiedziałam, No nie, no panią. Pacjentka dr Anny dostaje kolejnego ataku drgawek. Jeśli masz jakiś kontakt z jej rodziną, to proszę, żebyś ich zawiadomiła. Raz, dwa. Pogotowie przywiozło do szpitala pijaną studentkę. Dziewczyna ma drgawki i majaczy. Chwilę później w szpitalu pojawia się też jej koleżanka. Gdyby to ode mnie zależało, wszystkich bym tu zwolniła. A jest możliwe, że jak upadła na tę podłogę, to uderzyła się w głowę? Doktor Anna nie może się z nią dogadać, bo dziewczyna jest pijana. Spokojnie. Co się dzieje? Pacjentka dostała ataku drgawek. Czy przyczyną na pewno jest alkohol? Relanim na uspokojenie, dobrze? Pacjentem doktora Eryka jest kontuzjowany piłkarz. Nie wiadomo, czy chłopak będzie mógł jeszcze kiedyś grać w piłkę. Ja muszę wracać na trening. W środę mam bardzo ważny mecz. Podejrzewam zerwanie ścięgna Achillesa albo złamanie. W szpitalu czekają coraz bardziej zdenerwowani koledzy piłkarza. Przed chwilą rozmawiali z trenerem, który powiedział, że jeżeli chłopak nie wróci z nimi na trening, to nie będzie mógł zagrać w meczu. Koledzy wiedzą, że ten mecz jest dla kontuzjowanego chłopaka bardzo ważny i zastanawiają się, jak mu to powiedzieć. Proszę tutaj na mnie poczekać, dobrze? Zaraz wrócę. No co jest? Będzie dobrze? Masakra jakaś. Nie wiadomo, co to jest. Jak to? nie zagram w tym meczu, to się potnę. Nie wiem, czy od razu nie lepiej iść do domu, zamiast wsadzą jakiś głupi gips czy coś. Zwariowałeś? Może na serio coś jest, no. Najwyżej nie zagrasz, no. Tak, jasne. Dla ciebie to jest zajebista sytuacja. Co ty gadasz? Nie wiesz, że jak ja wypadę, to ty skakujesz na moje miejsce i wreszcie zagrasz? Łukasz, Myślisz, że nie wiem, jak ci to pasuje, że mam spieprzoną nogę i Łukasz, siedzę weź tutaj? wyluzuj. Proszę państwa o spokój, dobrze? Jedziemy na prześwietlenie. Ciebie chyba pogięło, wiesz? Ej, spoko, wiesz, on na pewno chce zagrać, dlatego tak głupio gada. No i co z tego? Mam to gdzieś, stary. Przyjeżdżam tutaj, czekam na niego. ja też. Bo to mój kumpel, tak? A on mi z takim tekstem wyskakuje? No ale nie ma o czym gadać, no. Po prostu Łukasz wreszcie powiedział, co tak naprawdę o mnie myśli. Że jestem o niego zazdrosny, że chcę mu odebrać miejsce w drużynie. Gdyby go chociaż łeb bolał, to bym to jakoś zrozumiał, że mu się coś w mózgu poprzestawiało, ale tak? Nie będę tu z nim siedział, idę do domu. Że nie wiem, no Karol się wkurzył, poszedł na trening, ja tu zostaję, no i poczekam na Łukasza. Po kłótni w szpitalu został już tylko najbliższy przyjaciel kontuzjowanego sportowca. Chłopak jest tak przejęty aferą, że nie zwraca uwagi na pijaną studentkę, która od początku go podrywa. Dziewczyny to jednak nie zniechęca. Nic nie wiem, no. Karol poszedł, może coś powie. No ja tu zostaję. No dobra, na razie. Cześć. O, siemanko. Widzę, że zostałeś sam. No zostałem, no.
A wiesz jak to jest? Ja lubię być sam. A ja też. Nie lubię być sama. No, dobrze się składa. A jeszcze nie pozwalają mi porozmawiać z koleżanką. A co w ogóle się stało? Upiła się. No, znam tą przypadłość. No a ty co, w ogóle, nie wiem, jakaś kawka, cokolwiek? Wydaje się, że młodzi ludzie mają się ku sobie i coraz lepiej się ze sobą bawią. Tutaj tylko kawka. Tymczasem dr Eryk dostał już wyniki badań sportowca. Lekarz podejrzewa, że chłopak nie powiedział mu prawdy o stanie swojego zdrowia i coś przed nim ukrywa. Układ kostny w porządku, żadnych uszkodzeń, noga nie jest złamana. Zajebiście, nawet przestanie boleć, to ja spalam do domu. No, nie tak od razu, siadaj. Noga cię nie boli, bo dostałeś porządną dawkę środka znieczulającego. Ja cały czas nie wiem, co ci jest, skąd te bóle. No nic, to pewnie jakiś skurcz i tyle. Słuchaj, powiedz mi tak szczerze, od kiedy ta noga cię boli? No. Od jakiegoś czasu. A co na to twój lekarz klubowy? Nic nie mówiłem mu. Nie mówiłem mu, by się czepiał. Dopiero dzisiaj nie dałem rady grać. Tak myślałem. Ja w środę mam ważny mecz. Muszę do tego czasu być zdrowy, muszę. No wszystko w porządku. Niestety nie. Panie doktorze, ja muszę tu zostać? Na razie tak. Nie no, ja go rozumiem. Chłopak ma mecz jest dla niego ważny, ale przecież nie wypuszczę go stąd bez postawienia diagnozy i ustalenia dalszego toku leczenia. To naprawdę może być coś poważnego. Tym bardziej, że on już od dłuższego czasu ukrywał te dolegliwości. Doktor Anna jest bardzo zaniepokojona stanem swojej pacjentki. Dziewczyna od początku zachowuje się, jakby była pijana, a tymczasem wyniki badań pokazały, że prawie wcale nie piła alkoholu. Skąd więc majaczenia i drgawki? Lekarka chce o tym porozmawiać z ordynatorem oddziału. Nie wiem, o co chodzi. Zrobiliśmy tomografię, ale ona niczego nie wykazała. No, ale może jest to obniżony poziom elektrolitów. Dziewczyna chyba nieźle popiła, co? No właśnie wychodzi na to, że nie. Ona miała tylko 0,5 promila we krwi. Pół promila? Dokładnie. Musi być coś innego. To są jej wyniki, tak? Tak. No tak, jest lekka anemia. Wskaźniki uszkodzenia wątroby niewielkie, także nie ma tej mowy o jakimś większym uszkodzeniu. Czyli encefalografia wątrobowa odpada. Chociaż objawy się zgadzają. Drgawki, majaczenie. A masz wyniki jonów? No na razie nie, bo zrobił się skrzep. Musimy powtórzyć. No to trzeba to powtórzyć, bo wiesz, przy tak małej zawartości alkoholu we krwi to takie objawy są raczej nienormalne. I albo dziewczyna jest alkoholiczką i ma delirium tremens. Czy nagłe odstawienie alkoholu mogło spowodować tak poważne zaburzenie? Delirium tremens to są poważne zaburzenia psychiczne spowodowane właśnie długotrwałym piciem alkoholu i jest to stan, który może zagrażać życiu. Ale na pewno nie zdarza się po jednorazowym wyjściu, nawet na bardzo huczną imprezę. Doktor Anna musi ustalić, czy w tym przypadku nagłe odstawienie alkoholu mogło spowodować delirium. Tymczasem w izbie przyjęć przyjaciółka pacjentki wydaje się coraz lepiej bawić z nowo poznanym piłkarzem. Ich zachowanie staje się uciążliwe dla personelu szpitala oraz reszty pacjentów. Przepraszam. Możemy porozmawiać? Jasne. Ale na osobności, dobrze? Kurde, znowu sam zostanę? Słucham. Powiedz mi, czy Darii często zdarza się pić alkohol? Jak to jest? Nie no, bez przesady. Była sesja. No to po sesji, po ostatnim egzaminie trochę przybalowaliśmy, no ale nikomu się nic nie stało, niech pani zobaczy. No, ja jestem cała zdrowa. Dobrze, ale powiedz mi dokładnie. Raz w miesiącu, w tygodniu, co to znaczy? Nie no, może tak teraz trochę częściej, tak kilka razy w tygodniu. Czyli prawie cały czas. Nie no, bez przesady, tak? Daria kilka dni temu sama powiedziała, że już nie pije, bo nie może. Wczoraj wypiła może drinka, 2. Tylko że ona cały czas wcina te swoje korzonki, to nie ma siły. Jakie korzonki? No na diecie jest. Schudła całkiem nawet nieźle. Posłuchaj, to jest naprawdę niebezpieczna sytuacja. Takie wasze ciągłe picie, do tego jeszcze brak odpowiedniej diety. Ja ci radzę, żebyś przestała tak imprezować, zanim będzie za późno. Jezu, a pani nigdy nie była młoda? No, taka młoda nigdy. Te dziewczyny kompletnie nie rozumieją, co sobie robią. One nawet nie są świadome, że w ogóle wpadły w ciąg alkoholowy. A jeśli moja pacjentka jeszcze przy tym jest na diecie, to po pierwsze tłumaczy anemię, a poza tym każe mi się zastanowić, czy to faktycznie nie jest delirium tremens.
O czym ta lekarka w ogóle mówi? Gdyby Daria była chora przez zimprezowanie, to chyba połowa studentów wylądowałaby naraz w jednym szpitalu. Była sesja, na koniec sesji poszliśmy na imprezę, to jest normalne. Każdemu się należy trochę relaksu po egzaminach. Na tym polega życie. Ponieważ kontuzja młodego piłkarza wydaje się na tyle poważna, że może przekreślić jego sportową karierę, dr Wajman postanawia skonsultować się z neurologiem. Wie, że diagnoza może zaważyć na przyszłości chłopaka. Wiesz, nie wydaje mi się, ale wszystko jest do sprawdzenia, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Co jest tej dziewczynie? Wiesz co? Skupmy się na twojej nodze. Jasne. To jest doktor Morawski i chciał jeszcze chwilę z tobą porozmawiać. Okej. Słuchaj, ta noga boli cię od jakiegoś czasu, tak? No tak. Powiedz mi, kiedy cię najbardziej boli? No, na treningach i ćwiczeniach. Zawsze myślałem, że to jest jakieś przeciążenie, bo po 15-10 minutach po prostu przestawało boleć. Ale po treningu, tak? Tak. A powiedz mi, po treningu jak odpoczywasz, to masz nogi w górę czy w dół? No w dół, w dół. W dół. A miałeś jakieś inne objawy? Nie, nic. No ale czy ja zagram w tym meczu w środę? No, to jeszcze zobaczymy. To na razie wszystko. Na tym etapie lekarze nie chcą jeszcze powiedzieć pacjentowi o swoich podejrzeniach. Chłopak jest załamany. Ból jest usytuowany pod kolanem. Czyli to może być jakieś zaburzenie przepływu krwi w tętnicy podkolanowej. No ale jak? Musiałby mieć jakieś, nie wiem, jakąś kontuzję, jakieś uszkodzenia. Z tego, co mówił, to nic takiego nie było. Nie wiem, Eryk, po prostu kontynuuj badania i porozmawiaj z nim jeszcze. No, coś co musi przypomnieć. No, przecież to się nie bierze z niczego takie rzeczy. Panie doktorze, na biurku zostawiłam wyniki tej kobiety, która zasłabła w tramwaju. Dziękuję. Sorry. Ej, ja rozumiem wszystko, ale jesteśmy w szpitalu. O Jezu, ale doktorek święty. Skoczymy do naszych, póki ich nie ma. O Jezu, może to nie jest od razu miłość. Ale facet fajny. Tu jest nudno, więc sobie trochę świrujemy. Romans między 20-latką a piłkarzem nabiera tempa. Dziewczyna postanawia przedstawić chłopaka swojej przyjaciółce. Ponieważ jest pijana, ignoruje zakaz wstępu na salę chorych. Wygląda na to, że świetnie się przy tym bawi. Daria! Cześć, już myślałam, że cię gdzieś w piwnicy schowali. Ale jaja! Leżysz obok kumpla mojego nowego chłopaka. Ej, Daria! No nie śpi, co tam? Nie mów, że ci jeszcze bania działa. Patrz, jaką mam koleżankę wariatkę. Pijana dziewczyna nie przejmuje się poważnym stanem koleżanki. Dopiero kiedy pacjentka dostaje ataku drgawek, dociera do niej, że to nie są żarty. Proszę natychmiast opuścić salę. Ale proszę pani, ona ma znowu ten sam atak. Proszę opuścić salę. Proszę odejść. Proszę stąd wyjść w tej chwili. Proszę wyjść. Klonazepam do żylni, 1 miligram, szybko. Daria! Jezu! Boże, znowu ma ten atak. Okazuje się, że dziewczyna dostała takiego samego ataku jak na imprezie w klubie studenckim. Jezu, widziałeś, co się tam działo? Ej, spoko, spoko. Wyluzuj, w ogóle usiądź sobie. Widziałaś lekarka, jeżeli coś robi jakiś zastrzyk, będzie dobrze. Ale ty nic nie rozumiesz. Ja nie wiedziałam, że ona jest w takim stanie. Ta lekarka mówiła, że za dużo imprezujemy, ale... No to może troszkę powinieneś odpocząć od alkoholu. Boże, no to ja ją ciągłam na te wszystkie imprezy. Ona nawet mi mówiła parę dni temu, że luzuje, już nie chce pić więcej. A ja jak głupia mówiłam jej, żeby piła i w ogóle... Ej, ona jest dorosła, tak? Ty do niczego jej nie zmuszałaś. Sama sobie wie, co robi, tak? No wiem, ale to jest moja najlepsza przyjaciółka. No wiem, ale jest pod opieką mojego najlepszego przyjaciela, także zaopiekuję się nią jakby coś. A chodźcie, teraz my się idziemy wyluzować, napijemy się kawki. Tak? No. Nie ma co, zaopiekuję się nią. Chodź. No dobrze. W sumie jest w dobrych rękach. No, lekarze są, wiesz. Jak zobaczyłam Darię w tych drgawkach na łóżku, masakra. Tam na imprezie też miała drgawki, ale myślałam, że się wygłupia. Śmiałam się z niej. Teraz jest mi głupio i wstyd. Przecież nie jesteśmy żadnymi pijaczkami. Po prostu lubimy się zabawić. Każdy lubi, prawda? Po podaniu leków uspokajających stan pacjentki dr Anny ustabilizował się. No, jak się czujesz? W tym samym czasie dr Eryk ponownie bada młodego sportowca. Lekarz podejrzewa, że chłopak nie chce się przyznać, co naprawdę stało się z jego nogą, ponieważ tak bardzo zależy mu na powrocie na boisko. Co pan robi?
Sprawdzam tętno na tętnicach. Masz słabo wyczuwalne tętno na lewej nodze. No ale nie możemy z tymi badaniami zaczekać. Wrócę po meczu i zrobimy wszystkie. Nie. Czegoś nie rozumiesz. To jest poważna sprawa. Masz zaburzenia ukrwienia. To może doprowadzić nawet do amputacji nogi. Co? Ale przecież ja nigdy nie miałem nawet żadnej kontuzji. Skąd to się wzięło? Nie wiem, skąd to się wzięło, dlatego zrobimy ci dopplerowskie USG i to teraz. Nie zgadzam się. Tyle czasu mnie ta noga boli, jeszcze mi jej nie ucięli. Zagram mecz i wrócę się przebadać. Stary, jaki mecz? Przecież ty ledwo chodzisz. To jest bez sensu, co robisz. Wracaj. Sportowiec może mieć amputowaną nogę, a mimo to postanawia samowolnie opuścić szpital. Mam tego dość, wychodzę. Wydaje się, że kariera jest dla niego ważniejsza niż zdrowie. W takim stanie grać? Mecz? W takim stanie to on może stracić nogę. No, słyszysz to? Siadasz tutaj w tej chwili. Nigdzie nie idziesz. Do szpitala wraca chłopak, którego kontuzjowany piłkarz oskarżył, że chce zająć jego miejsce w drużynie. Gościu ma chorą nogę, do amputacji prawie, że, ale idzie do domu. A ty po co wróciłeś? Stary, no, nie wygłupiasz się, no. Zostań tu i daj wyleczyć sobie tą nogę. Tak, a ty skoczysz za mnie i zagrasz mecz, tak? Nie wiem, jak to zrobisz, ale musisz przekonać kumpla, żeby został. Dla jego dobra. Dobra, opanujemy to. Wiesz, że nigdy bym tego nie zrobił, no. Byle gnić do końca życia na ławce rezerwowych. Daj im wyleczyć tę nogę, co? No dokładnie. Znamy się z Łukaszem, no, od przedszkola. Kopiemy razem piłkę, gramy w jednej drużynie. On jest naprawdę świetnym piłkarzem i ma szansę na karierę, ale... No szkurde, no, ja go rozumiem. Ale chyba lepiej odpuścić jeden mecz, tak? Niż stracić nogę. To jest tylko jeden mecz. Atak drgawek minął, jednak doktor Anna wciąż nie wie, co było jego przyczyną. Bardzo się niepokoi, ponieważ dziewczyna wciąż majaczy i nie ma z nią kontaktu. Lekarze na początku podejrzewali, że studentka po prostu się upiła. Teraz już wiedzą, że to coś bardzo poważnego. No i co, Aniu, masz wyniki jonów z tych proszę. badań powtórzonych? Mam nadzieję, że coś pomogą, bo drgawki co prawda minęły, ale ona cały czas, jak widać, majaczy. No ale przy tak małej ilości alkoholu we krwi takie zaburzenia? No ale cholera, ona ma strasznie niski poziom potasu, magnezu i sodu. No, uzupełnialiśmy elektrolity, ale widocznie za mało. Przecież ona miała tylko 0,5 promila alkoholu. Nie rozumiem tego. No dobrze, ale trzeba uzupełnić poziom sodu, bo może dojść do uszkodzenia mózgu. Dobrze, zaraz to zrobimy. Skąd ona ma takie kiepskie wyniki badań? Co, ona jest alkoholiczką? No, to znaczy do niedawna była w ciągu alkoholowym, w dodatku jest niedożywiona. Ile ma lat? 23 i sytuacja wygląda tak, że już nie pije od pewnego czasu. Na tej imprezie też prawie nic nie piła. No, wszystko wskazuje na to, że to jest delirium tremens jednak. Dzwoń do szpitala psychiatrycznego, czy mają miejsce. Dobra. Dziewczyna musi być teraz leczona w szpitalu psychiatrycznym, bo delirium alkoholowe to jest w dużej mierze choroba psychiczna. Towarzyszą jej omamy, urojenia, halucynacje i trzeba je leczyć właśnie lekami psychiatrycznymi. Tak też będzie leczona nasza pacjentka. W tej chwili trudno jest mi powiedzieć, jak długo ona tam zostanie. No, na pewno 2 tygodnie, a może nawet dłużej. Tak, zaraz ją przyniesiemy. Do 20 minut, tak. Dobrze. Doktor Anna próbuje ustalić, czy jest szansa, aby jej pacjentkę jeszcze dziś przewieźć do szpitala psychiatrycznego. Wie, że ta informacja może być szokiem dla jej znajomych i rodziny, ale wie też, że nie ma innego wyjścia. Postanawia ponownie porozmawiać z przyjaciółką pacjentki. I pewnie znów pani chce ze mną rozmawiać na osobności. Zgadłaś, zapraszam. Doktor. Amory później, zapraszam. Proszę. Dziewczyna jest rozbawiona i wciąż nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Marta, prawda? Tak. Ostrożnie. Marta, posłuchaj. To już nie jest śmieszne. Twoja koleżanka ma delirium tremens. To są poważne zaburzenia. Wiem, co to jest. Mój sąsiad to miał i na delirce odstawiał niezłe jazdy. Ale Daria? Naprawdę? Tak. Daria. Przynosimy ją dzisiaj na oddział psychiatryczny i to nie jest choroba, którą leczy się szybko. Ona troszeczkę pobędzie w szpitalu, wiesz? Mam do ciebie jeszcze taką prośbę. Jeśli masz jakiś kontakt z jej rodziną, to proszę, żebyś ich zawiadomiła, dobrze? Tak. Mam numer do mamy Darii. Zadzwonię. Jasne.
Aha, i jeszcze jedno do ciebie, wiesz? Naprawdę szczerze ci radzę, żebyś zmieniła swój styl życia, bo to się może bardzo źle skończyć, tak. Ja? No sama zresztą widzisz, masz przykład. No może ta lekarka ma rację. Taki mój sąsiad miał delirkę, jak dużo pił, a potem odstawił. Miał niezłe akcje. Sam siebie nie poznawał. Ale ja bym nie chciała tak skończyć. No, nawet bym nie myślała, że przez zwykłe imprezowanie mogę doprowadzić do czegoś takiego. Lekarze przeprowadzają badanie, które może zdecydować o przyszłości młodego sportowca. No i widoczny spadek przepływu krwi. Widzisz? Będzie konieczna operacja. No ale skąd ja to mam? Musiałeś mieć kiedyś porządny uraz. No właśnie, że nie. Skończony. Ja naprawdę nie pamiętam, że cokolwiek mi się działo. Wiadomo, że czasem dostałem od kogoś na treningu, ale serio, no nic poważnego. Proszę, możesz już sobie ubrać? Dobrze. Wiesz co, to wcale nie musiało mieć nic wspólnego ze sportem. To nie musiało być miesiąc temu. Przypomnij sobie. Zaraz. Było coś. 2 lata temu miałem wypadek. Auto puknęło mnie na pasach, no i właśnie w nogi. Chyba nawet w tę nogę. No ale nawet u lekarza nie byłem, no bo nic mnie nie bolało. No widzisz, i to może być przyczyna tego wszystkiego. Nawet takie małe puknięcie, jak powiedziałeś, może spowodować zwężenie tętnic. Panie doktorze, ale jaka operacja? Ja mam sport, ja muszę mieć tę nogę nówka nieśmiganą. Muszę ją mieć. Łukasz, taka nówka, to ona już nigdy nie będzie. Postaramy się zrobić wszystko, żebyś mógł czym prędzej wrócić do sportu. Załóż sobie buta i musisz siąść na wózek. Nie wiem, czy mnie wyleczą. Nie wiem, czy będę grał. Piłka to jest całe moje życie. Nigdy nawet na nic nie byłem chory, a teraz... Teraz mogą mi uciąć nogę. Nie wierzę. Słyszałeś, co doktor powiedział? Będzie dobrze. Decydują się losy młodego piłkarza. Nie wiadomo, czy lekarzom uda się uratować jego nogę. Martwicy tkanek, jest krótka droga, a potem tylko amputacja nogi. Pytanie, czy zagram w tym meczu, jest bardzo głupie? No ale ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak w jakimś amerykańskim filmie, ale to będzie mecz dla niego, no. Słuchaj, przenosimy ją teraz do szpitala psychiatrycznego i musisz... Z pijaną studentką wciąż nie ma żadnego kontaktu. Doktor Anna musi poprosić koleżankę pacjentki o pomoc. Czy to, co się stało z koleżanką, przemówi dziewczynie do rozsądku? Dokumenty pacjentki. Daria Klimkiewicz. Dzięki. Miała po prostu pecha. Przecież wszyscy imprezują. Dlaczego to musiało spotkać akurat ją? Raz, dwa... Do szpitala przywieziono pijaną studentkę, która podczas imprezy dostała dziwnego ataku drgawek. Nie wiem, wie pani, ile tam było ludzi? Młodego sportowca podczas treningu zaczęła nagle bardzo boleć noga. Kontuzja jest tak poważna, że lekarze podjęli decyzję o natychmiastowej operacji. Podejrzewam zerwanie ścięgna Achillesa albo złamanie. Najwyżej nie zagrasz, no. Tak, jasne. Dla ciebie to jest zajebista sytuacja. Przyjaciółka studentki świetnie się bawi, podczas gdy stan jej koleżanki bardzo się pogarsza. Ej, ja rozumiem wszystko, ale jesteśmy w szpitalu. Proszę stąd wyjść. Proszę, glonazepam do żeli, 1 miligram, szybko. Jeśli masz jakiś kontakt z jej rodziną... Dziewczyna ma kolejny atak. Potwierdzają się najgorsze obawy lekarzy. Słuchaj, przenosimy ją teraz do szpitala psychiatrycznego i musisz przekonać, że to jest dla niej najlepsze, tak? Postaram się. Dobrze, to chodź. Cześć, Daria. Stara, ale nam napędziłaś stracha. Kurczę. Mam już twoje wszystkie rzeczy, z którymi tu przyjechałaś. Teraz trzeba wypełnić jakieś tam papiery i zawiozą cię do szpitala psychiatrycznego. Ale nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ja pojadę do ciebie do domu, przywiozę twoje rzeczy. Wszystkim się zajmę, okej? Wiesz, dzwoniłam do twojej mamy. Przyjedzie do ciebie jutro z Gdańska, a dziś jeszcze do ciebie zadzwoni. Może jest mi tak wstyd. No nie łam się, no... Kurczę, zdarza się. Mogłam sobie coś tak głupiego. Robimy głupstwa, zdarza się. Teraz trzeba się z tego wykaraskać, tak? Trzeba być silnym, dobra? Dasz radę. To co, gotowa? Możemy jechać, Dario? Pani Iwono? Tak. O rany, ale akcja. Ta lekarka mówiła o delirce? Przecież delirkę mają pijacy spod sklepu.
Daria miała po prostu pecha. Przecież wszyscy imprezują. Dlaczego to musiało spotkać akurat ją? Młodemu piłkarzowi grozi amputacja nogi. Teraz lekarze omawiają szczegóły operacji. Problemem jest nie tylko stan zdrowia chłopaka, ale też to, że pacjent nie chce się zgodzić na zabieg. Nie ma czasu. Od zakrzepicy do martwicy tkanek jest krótka droga, a potem tylko amputacja nogi. No, a chłopak ma 20 lat i na dodatek jest sportowcem. Dlatego operacja. No, to operacja. Piżamka niezła. Daj spokój, nie jest mi do śmiechu. No wiem, ale nie przejmuj. Dla sportowca największym problemem jest to, że nie zagra w najbliższym meczu. Nie dociera do niego, że nie chodzi już tylko o jego karierę, ale o to, czy w ogóle będzie mógł chodzić. Ciśnienie? Pokaż to. Już wszystko mi badają. No i co? Będziemy operować. Pytanie, czy zagram w tym meczu, jest bardzo głupie? Raczej tak. Ale nie martw się. Nie jest szansa, że po operacji zagrasz jeszcze w wielu innych meczach. Tak, jasne. Ej, nie łam się. Stary, no. Słyszałeś, co doktor powiedział. Będzie dobrze. Uwierz mi. Karol, zagrasz za mnie? Wiesz, no, to zależy od trenera, no. Zgodzi się. Załatwię to. No to pewnie, że zagram. Świetnie. Będzie dobrze. Doktorze, No, operujemy. dobrze. Dokładnie. No najważniejsze, żeby tylko wyzdrowiał, no, żeby znowu wrócił do grania. No i oczywiście, jeśli trener się zgodzi, ja zagram za niego i dam sobie wszystko. Kurczę, no ale ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak w jakimś amerykańskim filmie, ale to będzie mecz dla niego, no. Teraz Łukasz zostanie przeniesiony na oddział chirurgii naczyniowej, a tam przygotowany do operacji. Dzięki tej operacji jego tętnice znowu będą drożne, a krew będzie przez nie mogła swobodnie przepływać. Co ze sportem? Tego jeszcze nie wiem. Najpierw operacja. Ale będę trzymać kciuki za chłopaka, żeby czym prędzej mógł wrócić do kopania piłki. Daria Klimkiewicz została przeniesiona na oddział psychiatryczny. Jej leczenie potrwa kilka miesięcy. Na szczęście może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Dobrze będzie. Odwiedzę cię, okej? Dasz radę. Witam. Dokumenty pacjentki. Daria Klimkiewicz. Dzięki. No zabieraj mnie. Powodzenia, Dario. Trzymaj się. Pojedziesz z nami, dobrze? Psychiatryka, nie wiem dokładnie gdzie. No, przynajmniej tyle, że się zaopiekują, nie? Oby. Dobrze, teraz musisz pomóc też trochę. Już. Spokojnie. Tak naprawdę to po prostu się wstydzę. Nie jestem przecież alkoholiczką. Wydawało mi się, że po prostu imprezuję, jak każdy. Ale teraz czuję się już lepiej. I jedno jest pewne. Koniec z alkoholem i imprezami. Łukasz Kieroński przeszedł pomyślnie operację. Niebawem opuści szpital. Lekarze twierdzą, że po kilku miesiącach rehabilitacji powinien wrócić do gry w piłkę nożną. Często odwiedza go jego przyjaciel z drużyny, który zaczął się spotykać z poznaną w szpitalu dziewczyną. Cześć. Co tam w ogóle, co to jest? Co ty masz na sobie? Moja nowa zabawka. Chęcik niezły. Ty, w ogóle pamiętasz To mapę? znaczek nowa. Cześć, my się już poznaliśmy. poznałem cię, no cześć, miło. No, w innych warunkach się Innych poznaliśmy. warunkach, będzie dobrze. Ty, w ogóle jak tam? Wszystko dobrze? Daję radę, jasne. Meczek w ogóle słyszałeś, 2-0. Słyszałem, jasne, gratulacje. No, Karol dał Kibicowałam, to dlatego. dawała Czyli to radę. już na poważnie, tak? No, wiesz. Przede mną jeszcze kupa roboty, ale będę się starał. Rehabilitacja, trening i jak najszybciej wrócić do gry. Kumple są ze mną. Mają kopnąć mnie w dupę, jak zacznę marudzić. Z nimi dam radę. Nie ma innej opcji. A co się stało? Wypadł z balkonu na drugim piętrze w internecie. Chłopie, coś ty robił na balkonie. Na oddział trafia 16-letni chłopiec, uczeń szkoły sportowej. Jego stan jest krytyczny. Powiedz, co cię boli, dobra? W tym samym czasie w szpitalu pojawia się para gejów. Jeden z nich ma poważną ranę nogi. Boli. Może stać? Usiądziemy? Przepraszam, może pan nam pomóc? Nalegała jednak, żeby pan... Kiedy mężczyzna czeka na operację, na oddziale pojawia się jego córka, z którą nie rozmawiał ponad 10 lat. Ojciec. Tak, wiem. Wybrał.
To mi chciałeś powiedzieć, wujku? Idąc ulicą, zobaczyłam ojca idącego z wujkiem Maćkiem. Zapytałam mamy, czemu nie przychodzi do nas, a spotyka się z nim. Boże, moje dziecko, moje jedyne Ja się założę, że ktoś go wypchnął. Tymczasem ojciec 16-latka jest przekonany, że wypadek syna nie był przypadkowy. Śledziony, co pan mówi, a inaczej się nie da? Nie da się, posłuchajcie państwo. Operacja jest konieczna. Dobrze. Miłosz, synu, kto cię wypchnął?